Dzień dobry Państwu, Rafał Boch, Polska. Dzisiaj odcinek na specjalne życzenie. Bardzo wiele osób prosiło mnie o to, żebym nagrał coś na temat sposobu, w jaki skanuję negatywy. Mam tutaj cały katalog z negatywami, mnóstwo sfotografowanych modelek, strasznie czasochłonna praca, jeśli chodzi o skanowanie tego wszystkiego. Po każdym zdjęciu trzeba skanować, po każdej klatce trzeba skanować, zapisywać. Strasznie dużo. Postanowiłem to trochę uprościć, tym bardziej dlatego, że nie miałem skanera. Wymyślić sposób, właściwie nie wymyślić, skopiowałem go skądś. Zauważyłem gdzieś sposób, w jaki można by to przyspieszyć i ułatwić, nie mając skanera. Na przykład taki film średnioformatowy. Postanowiłem fotografować na białym tle, ale niestety nie dawało to efektów, ponieważ nic od dołu nie podświetlało go. Pomyślałem, że skorzystam z telefonu komórkowego, który wyświetlając jakieś białe tło będzie mi podświetlał i wówczas fotografowałem ten obraz. Jednakże pojawił się wtedy problem pikseli, które na wyświetlaczu telefonu przy dużych powiększeniach dawały swoje oznaki. Wtedy postanowiłem, że musi być coś bardziej łagodnego. Postanowiłem zastosować pleksę. Położone na niej negatyw i podświetlenie. Sam negatyw podświetlony przez telefon komórkowy dawał takie widoczne piksele. Nie podobało mi się to, nie było to dobre w odbiorze. Dlatego postanowiłem położyć to na pleksie i wtedy podświetlić. W dalszym ciągu nie dawało to zadowalającego efektu. Zbyt mało światła, zbyt blisko. Gdy oddalałem, robiło się ok, ale światło było nierównomierne. Nie zaspokajało to moich potrzeb. Pomyślałem, że trzeba więcej tego światła, dlatego zbudowałem taki miecz świetlny na kawałek tektury, naklejając paski z diodami LED, łącząc to wszystko do zasilacza 12V, który podłączam pod 220V. Sprawa prosta, łatwa i przyjemna. Tniemy taśmę LED na kawałki, lutujemy, podłączamy wszystko do zasilacza i do prądu. Może ja to zaprezentuję. O. Dodatkowo może to być fajne oświetlenie dla jakiegoś modela. Albo modelki. O, fajna sprawa, taki mieczyk. Postanowiłem wtedy to podświetlać. Już było lepiej, ale jednak było widać te kropki, te diody. I to w dalszym ciągu nie zaspokajało moich potrzeb. Dlatego wymyśliłem właśnie to pudełko, żeby to było w pewnej odległości oddalone. I zrobiłem to z takiego oto pudełka. W pokrywce pudełka wyciąłem otwór, przykleiłem białą mleczną pleksę. W pudełku od dołu zrobiłem taką dziurę na ten właśnie mój miecz świetlny. Kiedy wkładam go tutaj, pudełeczko elegancko zaczyna świecić. Diody są w pewnej odległości, pleksa rozprasza i jak widzimy cały negatyw jest elegancko odświetlony. Możemy teraz właściwie ustawić aparat, lustrzankę. Nie mogę tego Państwu pokazać, bo nagrywam tą lustrzanką, którą mam, jedyną mam. I możemy zacząć to fotografować, te zdjęcia, które tutaj są. Bardzo ładnie oświetlone, równomiernym światłem, rozproszonym. Możemy zacząć fotografować. Ja może dla pokazania efektu użyję jakiejś aplikacji, która zastąpi mi tą właśnie aparat lustrzankę. Ktoś mi na forum ostatnio polecił aplikację Kodaka. Fajna sprawa. Tylko nie działa. Coś tam trzeba odświeżyć. Nie działa. Nie działa ta aplikacja. Coś się popsuło. Nie polecam jej ogólnie. Jeżeli mamy tylko telefon, włączamy na fotografowanie. Ustawiamy najlepiej opcję makro i fotografujemy to. Pyk. A później w programie graficznym odwracamy poziomy. Wiecie, żeby był negatyw. I to jest właściwie wszystko, jeśli chodzi o takie podstawowe skanowanie filmów. Ta aplikacja Kodaka nam to odwracała automatycznie, ale nie działa. To wtedy musimy użyć lustrzanki, ale proszę Państwa, żeby to dobrze wyszło, używamy obiektywu na pierścieniach. Najlepiej ja używam od Zenita, starego Heliosa i tym Heliosem z pomocą pierścieni makro zapinam to do lustrzanki na przejściówce z M42 na EOS i wtedy bardzo ładnie, elegancko fotografuję to w pełnym kadrze
i wtedy w programie graficznym, w jakimś Lightroomie czy w Photoshopie odwracam poziomy, tak żeby był negatyw. Co do szczegółów bardziej zaawansowanych, no to już nie w tym programie. Aczkolwiek to powinno wszystkich początkujących, chętnych do zeskanowania negatywu zaspokoić. Lampa z diodami albo jakaś inna żarówka, ale równomiernie rozpraszająca. Pudełeczko z pleksą, no i nasz negatyw. Cała filozofia. No czasem wychodzą efekty niepożądane, ale to już to, że może zdarzyć się coś, co tak naprawdę jest wypadkową i co indywidualizuje nasze zdjęcia spośród całego tego cyfrowego, idealnego motłochu. Tu mamy to pudełeczko z tą pleksą. Podkładamy negatyw. Oczywiście wielkość kadru kompensujemy pokrętłem od wysokości i tą korbką, jeśli mamy statyw. No a ostrość oczywiście tym pokrętełkiem tutaj na obiektywie, ewentualnie różnymi pierścieniami. Nawet możemy powiększyć. Lepiej jest, kiedy powiększymy sobie, po to, żeby dopasować ostrość. Dopasowujemy ostrość. Wtedy oddalamy. Sprawdzamy cały kadr i robimy zdjęcie. O, 2 się zrobiły. No i właśnie takim oto zestawem to zdjęcie obrabiamy. No i później, proszę Państwa, jak mamy takie foto, to przechodzimy na taki wykres. Przesuwamy to maksymalnie w dół, a to maksymalnie w górę. I już nam się pokazuje takie zdjęcie wtedy. Można tam coś poprawić jakimiś tam suwakami, ale generalnie nie potrzeba. Z reguły nie potrzeba. I to by było na tyle, proszę Państwa, tak w uproszczeniu. A dokładniej to może kiedyś na dłużej, bo w tej chwili już idę spać. Dobranoc. Pozdrawiam. Subskrybujcie. I łapka w górę koniecznie.